Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj opowiemy sobie o moich platkach Bumblebee. Te platki to oczywiście forma hodowlana, która powstała w wyniku selekcji. Niestety nie znalazłem informacji o osobie, której udało się te platki stworzyć. Być może macie takie wiadomości, to chętnie bym się dowiedział. Natomiast tak jak wszystkie platki Xiphophorus maculatus pochodzą z Meksyku. Jak już wspominałem kiedyś, są, można by powiedzieć, dwa rodzaje tych takich podstawowych platek. Xiphophorus maculatus to te tutaj i Xiphophorus variatus. Platki maculatus są mniejsze, za to bardziej krępe. No i też są to ryby bardziej odporne. Jeżeli chodzi o wymagania tych ryb, no to są dość plastyczne. Najlepiej czują się w wodzie neutralnej o pH 7 do 8, od neutralnej do zasadowej, lekko zasadowej. Natomiast spotkałem się też z przepisami, że można je trzymać w wodzie o pH 6,5. Jeżeli chodzi o twardość wody, no to od w zasadzie miękkiej do bardzo twardej. Natomiast tak jak wszystkie żyworodne, najlepsza woda dla tych rybek to woda twarda lub średnio twarda, no i o pH od 7 do 8. Jeżeli chodzi o żywienie tych ryb, no to nie mają jakichś specjalnych wymagań, jedzą wszystko. Bardzo spokojne ryby, nadające się do akwarium towarzyskiego. Nie widziałem nigdy agresji u tych rybek. Jeżeli chodzi o rozród, samica mniej więcej co 4 tygodnie rodzi od 20 do 50 młodych. No to jest możliwe, bo patrząc na tą tutaj samicę, no to rzeczywiście powinna tyle młodych być w stanie okocić. Swego czasu była dużo grubsza. Niestety trzymałem je z rybami żyworodnymi, ale większymi, bardziej temperamentnymi. Nie jest to dobry pomysł, ponieważ no, młodzież zostaje pożarta przez inne ryby. Tak więc jeżeli zależy Wam na większej ilości tych platek, no to proponowałbym albo odławiać sobie samiczkę, jak już jest pękata, żeby się wykociła, no albo trzymać je z rybami podobnych mniej więcej rozmiarów. Oczywiście jeżeli chodzi o budowę zbiornika, ja mam akurat taki zbiorniczek, widzieliście ostatnio go Co słychać Fish Room w ostatnim poniedziałkowym odcinku. Natomiast jeszcze raz przypomnę, musi być zapewnione miejsce do pływania oraz takie gęściejsze miejsce, gdzie samica może się ukryć w trakcie porodu. Ja zastosowałem akurat tutaj podłoże żwirowe. Można dodać jakieś patyki, gałęzie. U mnie to w ten sposób wygląda. Świetnym dodatkiem do tych krewetek, do tych platek są krewetki. U mnie tutaj akurat są Caridina paleparensis parvidentata, ale krewetki Caridina też się nadają. Najlepiej jakby to były takie kundelki, bo one no, są najbardziej odporne. Poza tym nie ma bólu serca, że coś zostało zjedzone.
No, trzeba wziąć pod uwagę, że ryby będą polować na osecki krewetek. Zazwyczaj pływają w grupie. Tutaj możemy sobie zobaczyć pana. Pan naprawdę jest malutki. Dorasta do 2, maksimum 3 cm. Przy czym samica dorasta do 4-5. Być może 6, ale ja takich nie widziałem dużych akurat. Wskazane jest towarzystwo ryb spokojnych w akwarium towarzyskim. Ja akurat nie przewidziałem, że moje molinezje będą tak agresywne. W związku z czym no, jestem zmuszony przenieść je do innego akwarium. Na szczęście te ryby nie mają dużych wymogów, jeżeli chodzi o wielkość tego akwarium. 60 na 30 na 30, czyli prawie 60-litrowe akwarium dla małej grupy jest już wystarczające. Jeżeli chodzi o kryteria wielkości zbiornika, no to jest to uzależnione tylko i wyłącznie od ilości naszych ryb. Jeżeli będzie im się dobrze wiodło w naszym akwarium, to momentalnie będziemy mieć tego na rybku dużo. Charakterystyczne dla tych platek są właśnie te plamki. Dlatego mają nazwę Bumblebee. Co prawda nie jest to forma dzika, którą obecnie preferuję, ale te akurat mnie urzekły swoim wyglądem. No i fajne jest to, że ta forma jest stabilna. Ryby, które się rodzą, no, przypominają te wyjściowe ryby. Przy czym widać dużą zmienność w barwieniu tych ryb. Ten układ plamek może się u poszczególnych osobników różnić, ale przede wszystkim każda ryba ma tą ciemną głowę, to jest charakterystyczne. Zobaczmy sobie na inne. Pozostałe plamki, no to ich układ jest różny, natomiast każda ryba ma właśnie ciemną głowę. W odróżnieniu od tych platek variatus, czyli potocznie mówią na nie papagaj platy, czyli platki papuzie. Tutaj jest cała masa różnych odmian z długimi i krótkimi płetwami. No to te tutaj są wyraźnie masywniejsze i takie skrócone. Zapraszam do odcinka o moich dzikich platkach Xiphoporus variatus tampico. Zobaczycie od razu różnicę w kształcie ciała ryb. Jeżeli chodzi o dostępność, to myślę, że w każdym dobrym sklepie można je dorwać. Ewentualnie można je dostać w sklepach internetowych. Jak wspomniałem, w odróżnieniu od moich dzikich gatunków, które zbieram przez lata, te ryby są stosunkowo łatwo dostępne i no, polecam je naprawdę, bo są niedrogie też przy okazji, a dają dużo radości. Cały czas są aktywne, nigdzie się nie chowają, tak więc idealny gatunek do akwarium towarzyskiego, czy to dla osób początkujących, czy też dla profesjonalnych akwarystów. Każdy może znaleźć coś w tych rybach dla siebie fajnego. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda młoda platka. I to będzie tyle na dzisiaj. To jeden z niewielu gatunków, czy też może jedna z niewielu form ryb żyworodnych, które mam obecnie, które nie są dzikie, są formami hodowlanymi, ale chciałbym tą formę sobie zachować na przyszłość, bo naprawdę bardzo mi się podoba. Z tych platek Maculatus chciałbym jeszcze dorwać te platki, które miałem zaraz na początku mojej akwarystyki, czerwone z czarnym ogonkiem. Jeżeli uda mi się je zdobyć, bo nie tak łatwo teraz o nie, wbrew pozorom,
no to na pewno zrobię odcinek o nich. A tak jak wspomniałem, na dzisiaj to wszystko. Jeszcze zobaczycie młodą platkę i to będzie koniec. Młoda platka Bumblebee jeszcze nie ma tej charakterystycznej głowy swojej. Na razie jest żółto-pomarańczowa. No, ciekaw jestem, kiedy wybarwi się. No, w każdym razie tak wygląda młoda rybka. To, co pływa obok, to gambuzje. Jak wspominałem, okociło mi się ich trochę. Dzisiaj znowu wyjąłem dwie nowe, ale o tym porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku z cyklu Co słychać w Świszczu. Na dzisiaj to wszystko. Cześć!